Pamiętam, jak uruchamiałem pierwszego Ratcheta na PlayStation 2 i nie mogłem się nadziwić, jak plastyczne są postacie w cutscenkach. Potem Tools of Destruction na PlayStation 3 i zachwyt nad niszczonym miastem z początku gry. Wreszcie remake na PlayStation 4, który wyglądał jak animacja CG. Dziś Ratchet zawitał na PlayStation 5 i wierzcie mi, że Insomniac ponownie zawiesił poprzeczkę niesamowicie wysoko, a jakość oprawy może przekonać do nowej generacji nawet największych sceptyków. Ratchet ponownie wpadł w kłopoty, a wraz z nim cała galaktyka. Stworzone przez Clanka specjalne urządzenie do przenoszenia pomiędzy wymiarami zostało skradzione przez doktora Nefariusa, który również namieszał w wymiarach, przez co te zaczęły między sobą przenikać. Ratchet, jak i jego damski odpowiednik z innego wymiaru Rivet ruszają na pomoc, po drodze spotykając starych znajomych w zupełnie nowych wersjach. Ratchet ma fajną i wciągającą historię. Nie tylko ja śledziłem Ratcheta przygody z uwagą, ale i Oliwier, który chętnie zasiadał przed konsolą, odstawiając Robloxa i Minecraft na rzecz sympatycznego Lombaxa. Nie wymagajmy jednak od fabuły super zwrotów akcji czy jakichś wymyślnych historii. Ta jest dość prosta po to, aby była zrozumiała nawet dla młodszych graczy. Jednakże pomysł z wymiarami dał Insomniac nowe możliwości, jak wspomniana przed chwilą Lombaxica, którą też przyjdzie nam sterować, czy zupełnie nowe wersje starych, znanych postaci. Przy okazji sam mechanizm zmiany wymiarów, jak i wchodzenia przez wyrwy świetnie pokazuje moc najnowszej generacji konsol. Jak zapewne większość z was wie, Ratchet to platformer, gdzie obok eksploracji walczymy ze złolami będącymi na pensji u doktora Nefariusa. Jeśli grałeś w Ratcheta z PlayStation 4, nie mogę powiedzieć, że pod kątem mechanik zbyt wiele się zmieniło. Ponownie walimy kluczem, rzucamy kluczem, korzystamy z różnych wymyślnych broni, jeździmy na specjalnych rurach. Pewną nowością mogą być specjalne gadżety, które dostajemy w miarę progresu rozgrywki. Odrzutowe buty pozwolą przemieszczać się na duże odległości w błyskawicznym tempie. Czasami przyjdzie nam zasiąść na grzbiecie dziwnego ślimaka i na nim przemierzać wcześniej niedostępne bagna. Nowe, wcześniej nieznane mechaniki różnicują rozgrywkę i nie pozwalają ani przez chwilę się nudzić. Ozdobą każdej części Ratcheta zawsze były niesamowicie wymyślne bronie, jakimi nasz bohater władał. Muszę przyznać, że pod tym kątem ta część trochę zawodzi. Wiele broni po prostu zostało przeniesione z poprzedniej części. Wyleciał mój ulubiony pan Zurkon, choć pojawia się on w grze, jak i pani Zurkon w zupełnie nowych rolach. Zamiast tego dostaliśmy trochę bezpłciową pannę Grzybek, która działa na podobnej zasadzie. Jedyną bronią, która wprowadza coś nowego, to zraszacz, który strzela dookoła wodą, pokrywając przeciwników bluszczem i zatrzymując ich na dłuższą chwilę. Poza tym często broń niby inaczej się nazywa, ale zasada działania jest w zasadzie taka sama jak innej broni. Szkoda, bo ten element zawsze był przez Insomniac dopieszczony, ale też na obronę można powiedzieć, że Ratchetów już trochę wyszło, więc też i pomysły pewnie w jakiś sposób się wyczerpały. Po pokonanych przeciwnikach zostają śrubki, całe tony śrubek, które przeznaczymy na upgrade broni. Wraca jej levelowanie, im więcej walimy z danego sprzętu, tym dostaje ona lepszy poziom, maksymalnie 5. I potem u pani Zurkon za kryształy rarytarium możemy dopakować naszą broń dalej. Na pewno fajne jest to, że wiele z broni wymaga trochę innej taktyki. Pod koniec gry, mając dopakowane odpowiednie pukawki, możemy rzucić robociki z rękawicy zagłady, panny Grzybek i bombardiera, ukryć się gdzieś w krzakach i czekać, aż nasi podopieczni dokonają całkowitej masakracji wroga. Warto odkładać śrubki na lepsze bronie, nie jest tajemnicą, że te najpotężniejsze dostajemy niemal pod sam koniec. Gra wykorzystuje też fajnie możliwości DualSense'a, np. w snajperce, przyciskając trigger do połowy, przybliżymy obraz, dociskając do końca, zwolnimy czas potrzebny na wycelowanie. Oczywiście wibracje haptyczne pada są niemal w ciągłym użyciu, czy to podczas kroków, czy zbierania różnych rzeczy. Pad wydaje przeróżne wibracje i dźwięki, co wypadło naprawdę świetnie i tylko pokazuje, że technologia Sony w odpowiednich rękach ma sens i umila rozgrywkę. Ozdobą tej serii miały być inne wymiary. Fajnie to zrealizowano, bo Insomniac świetnie eksploatuje ten pomysł, szczególnie na początku, gdzie Ratchet przenosi się przez wyrwy do coraz to nowych światów. Oczywiście w założeniach miało być bez dogrywania, ale to sprytnie zamaskowano, jednakże ekrany ładowania to raczej coś, czego w tej grze nie uświadczysz.
Gra zawiera też kilka minigier, w jednej jako nanobot Usterka walczymy z wirusami w prostej strzelance, w innej klankiem naprawiamy pewne mechanizmy, korzystając ze specjalnych kul. Całość przypominała mi w założeniach starenkie Lemmings. Jednakże jeśli uważasz, że zagadki są dla ciebie za trudne, można je pominąć, choć nie polecam. Również powróciła arena z 15 zadaniami do wykonania. Obok misji głównych mamy misje poboczne. Nie jest ich dużo, dosłownie kilka, ale warto się nimi zająć, bo można uzyskać przydatne przedmioty czy rarytarium, bez którego nie ulepszymy broni. No właśnie, w grze nie mogło zabraknąć znajdziek. Obok tradycyjnych złotych śrubek są jeszcze elementy ubioru. Tutaj możemy przebierać i Ratcheta i Rivet w nowe stroje, zakładając je na głowę, korpus i nogi. Każde ubranko ma inne właściwości. Jedno da więcej rarytarium, inne zmniejszy obrażenia. Warto porozglądać się też za szpiegobotami. Jeśli zbierzemy je wszystkie, dostaniemy dostęp do najpotężniejszej broni w grze, niejakiego żubra. Ale nie jest to żubr z poprzedniej odsłony, ale zupełnie inny. Jeśli mamy problem ze znajdźkami, po jakimś czasie możemy zapolować na mapę skarbów, która oznaczy nam wszystkie znajdźki na mapie. Pochwalić muszę polski dubbing. Świetnie dobrane głosy, szczególnie Garego i przeciwników. Dla Sony za tłumaczenie należą się brawa. Wszystko jest doskonale zrozumiałe i dobrze dobrane do odgrywanych postaci. Jednak jeśli chcesz oryginał, masz możliwość uruchomienia oryginalnych wokali z polskimi napisami i choć nigdy tego ode mnie wcześniej nie usłyszeliście, to zachęcam do grania po polsku. No i wisienką na torcie jest mistrzowska oprawa. Nie jest tajemnicą, że takiej oprawy w grach jeszcze nie było. Mam tezę, że Rift Apart jest pierwszą grą, która pokazuje moc nowej generacji. Całość może działać w 4K i 60 ramkach, ale ze zmniejszoną jakością grafiki lub w 30 fps z naciskiem na jakość. Tak też grałem. Autorzy dodali śledzenie promieni, ale jest to dość subtelne i tylko tam, gdzie ma być. Nie walą tym po oczach, tylko jest skromnie i ze smakiem. Świetnie wypadają postacie. Futro Ratcheta i Rivet wygląda niesamowicie. Postacie wyglądają jak żywcem przeniesione z jakiejś animacji CG. Plastyczność bohaterów była znakiem rozpoznawczym od czasów PlayStation 2, ale tutaj weszło to na zupełnie nowy poziom. Podczas gry ekran skrzy się kolorami, wybuchami, tysiącami śrubek i wszystko nawet się nie zająknie, jeśli chodzi o płynność. Do tego dochodzą miejscami niesamowicie epickie i widowiskowe pojedynki i sytuacje, w których bierzemy udział. Zdecydowanie Ratchet & Clank Rift Apart to gra, która pokazuje mocarność pudełka od Sony i nie pozwala odejść od telewizora. Przejście gry w nieśpiesznym tempie zajęło mi około 15 godzin, przy czym zebrałem wszystko, co zebrać się dało, wykonałem wszystkie misje poboczne i wszystkie areny. Również zebrałem wszystkie bronie, choć tutaj zaznaczę, że nie upgrade'owałem wszystkich do końca. To wymaga już trochę grindowania śrubek, choć po zakończeniu gry możemy uzyskać specjalne mnożniki, które powiększą ich ilość, choć dla mnie problemem było raritarium, które pozbierałem na wszystkich planetach i spora ich ilość wymaga walk z bossami. Tak czy tak, to przyzwoity wynik. Grało się świetnie, a Insomniac pokazał, że wciąż są mistrzami w platformerach i że temat Ratcheta jeszcze się nie wyczerpał, a nawet i chcę tego jeszcze więcej. Rift Apart może być kartą przetargową przy wyborze konsoli do grania. Sony doskonale opracowuje swoje ekskluzywy i Ratchet & Clank nie jest wyjątkiem. To gra, która ma pokazywać, że PlayStation 5 jest mocne i pokazuje to bez dwóch zdań. Na pewno docenisz grę, jeśli w domu masz młodszego gracza. Na pewno będzie zachwycony kolorową grafiką i ciekawą historią. Jak większość ekskluzywów na PlayStation, taki ten to w zasadzie must have dla każdego. Polecam.